Okej, Gentlemen przy stole, Pax Renaissance Second Edition, playthrough sobie zrobimy jakąś tam rozgrywkę. Na dwie ręce spróbuję nagrać. Tak szybciutko jeszcze zanim zaczniemy, to przypominam dwie takie najlepsze pomoce czy do nauki, tak, czy później już do rozgrywania partii, zakładka Files na BGG-u, czyli po pierwsze Play Rate, który jest absolutnym must have. To nawet doświadczeni gracze z niego korzystają. Właściwie dla każdego gracza, który będzie przy stole, powinien mieć dostęp pod ręką. I też mocno rekomenduję ten Unofficial Rulebook, który według mnie jest lepiej ustrukturyzowany, lepiej się go czyta, łatwiej go zrozumieć, łatwiej ogarnąć te zasady, więc jeżeli ktoś dopiero tam gdzieś się uczy zasad, to na pewno polecam też obejrzenie jakiegoś wideo z zasadami, obejrzenie jakiegoś playthrough, przeczytanie zasad, później jeszcze raz obejrzenie właśnie jakiegoś może playthrough i wtedy dopiero serwowanie tego innym graczom. W sumie dobrze, jakby wszyscy chyba gracze też przejrzeli sobie jakiś playthrough tak mniej więcej z grubsza, żeby wiedzieli co się dzieje. Dobra, ale przejdźmy już do właściwej treści. Ja sobie tutaj założyłem dwuosobową partię na TTS-ie. Ok, wylosowali mi się dwaj gracze, tak, czyli Medici, tutaj podpisana główna siła, no powiedzmy, czy tam główna siła pchająca renesans do przodu i Kuer chyba, tak, Jacques Kuer on się czyta, czyli jakiś tam wschodni tajkun. Dobra, i zobaczmy co? I zobaczmy sobie, po pierwsze, zobaczmy sobie co mamy Czy mapa to standardowo, tak? Standardowy setup, czyli tak jak widzimy, początkowe nasze... Ja powiedzmy ich będę mianował gracz pierwszy i drugi, tak? Pierwszym graczem będzie, widzę, żółty gracz, czyli Medici, drugim graczem będzie Kuer. Medici ma standardowo swoją jedyną koncesję pomiędzy Aragornem a Papal States, analogicznie Kuer między Ottomanami i Mamlukami. I zobaczmy sobie, co tam mamy ciekawego na markecie. Ja tutaj od razu ostrzegam, że będę pewnie więcej myślał, głośno myślał, kombinował, tutaj filozofował, a mniej nieco robił, bo już jedną rozgrywkę próbowałem nagrać tak na szybko, żeby po prostu grać no, co mi tam pierwsze strzeli do głowy i ta rozgrywka była strasznie smutna, nudna i taka prymitywna, była takie przepychanie się jak w jakiejś większościówce na planszy. Więc dzisiaj spróbujemy zagrać sprytem, inteligencją, także może wyjść jeszcze gorzej, no ale zobaczymy. Dobra, zobaczmy, tak? Zobaczmy na zachodzie, co mamy tutaj ciekawego. W Anglii mamy piratów, jakichś szkockich. Represjonowanie koncesji w Anglii, zawsze miło i przyjemnie. I możliwość poruszania korsarzy, ale korsarzy tych czerwonych, tak? Czyli związanych z reformacją. Okej, zobaczmy dalej, co też mamy jeszcze w Portugalii. Mamy one-shot konspirację, tak? W Portugalii, czyli dwie wieże by weszły. O, mamy tylko jednego obrońcę, więc ta konspiracja na ten moment by się powiodła. A oprócz tego jeszcze możliwość taksowania i oblężeń w tejże Portugalii. No Portugalia jest fajna, bo Portugalia jako jedna z niewielu kart ma dostęp do stateczków, tak? Czyli po pierwsze pozwala nam atakować zwycięstwo globalizacyjne, gdzieś tam tak długoterminowo strategicznie, albo bronić też się, tak? Blokować innych graczy przed wygraniem na globalizacji. A po drugie, ewentualnie jakby jakieś trade shifty wyszły, na przykład Spice Islands, które oczywiście może tutaj w ogóle nigdy się nie pojawić, to też zawsze dobrze to mieć. Okay? Czyli tutaj mamy potencjalny jakiś pierwszy też zakup. Dobra, dalej co mamy jeszcze? Anglię, Commerce'a, też bardzo fajnie, jakaś umiejętność, tak? Peace and Revolt w Anglii, no to się nie uda na ten moment. Ale jeszcze też jakaś umiejętność. Jeżeli sprzedasz tą kartę, możesz emancypować dowolną ilość represjonowanych tokenów na zachodzie. O, śmieszne. No na ten moment gry to nie jest zbyt mocne, ale... Okej, konspiracja we Francji to też nie uda, bo we Francji już mamy jakąś obronę, tylko jeden ale vote. Vote na zachodzie to jest zawsze potencjalnie mocny ops, taki wołcik, tylko że no droga karta, tak, no bo kosztująca już 1, 2, 3, 4, tak, floreny. I zobaczmy sobie jeszcze
Już najdroższą kartę, jakiś tam Siege i Konspiracja w Anglii. Bardzo dużo widzę angielskich kart wyszło, ciekawe. Zobaczmy, co mamy na wschodzie. Karta The East, no one z reguły są mocne i Apostazja od razu. Ok, taksowanie na całym The East i Inkwizycja. Zobaczmy jeszcze raz, na wschodzie mamy akurat tego naszego przeciwnika Quera, tak? Cały czas mówimy z perspektywy, gramy na razie Mediciego. Tak sobie myślę, może bym jeszcze jakoś zaznaczał, kim ja gram w tym momencie, ale dobra już. Ok, czyli jeszcze raz wróćmy sobie. The East, Apostazja. Pruska Liga, czy to jakaś... właściwie Navy, tak? Tej pruskiej ligi. Represjonowanko w Holy Roman Empire, Korsarze i też wchodzi z piratami i e-commerce. No to jest całkiem spoko karta, jeżeli chodzi o ekonomię. Cholera, a gdzie ta? Aha, dobra, Holy Roman Empire tutaj ma dostęp. Czy pewnie jakiś tam Bałtyk, Morze Północne. Okej. O, Behead w Ottomanach. To też jest z reguły przydatna karta, którą dobrze gdzieś tam sobie przechowywać. Plus Peasant Revolt w Ottomanach. No to też raczej się nie uda. Nie tak prędko. I jest pierwsza królowa. Może się w Bizancjum, Ottomanów i Mamluków żenić. Represja i Behead. O, to mocna królóweczka. No nas nie stać, tak? Jako pierwszego gracza. Chyba, żebyśmy puścili Tradefera, to wtedy i owszem. Jako pierwszą akcję. I co? Jacyś tam nomadzi. Trade Shift Timbuktu, tak? Zobaczmy sobie, jakby się zmienił ewentualnie ten nasz Trade Shift. Tutaj, tak? Czyli czarny szlak by się zaczynał, byłby bardzo krótki, tak? Zaczynałby się w Aragonii, gdzieś tam w Afryce i kończył w... No w sumie też w Afryce. Czy tam na Bliskim Wschodzie. No ale to jest droga karta, to na razie nas nie interesuje. No pytanie, czy tą królówkę próbować atakować, w razie czego mamy potencjalnie jeszcze jako kontrę tych rewolucjonistów, przynajmniej o ile by, żeby zniechęcić, tak, potencjalnie przeciwnika, żeby się wrzeniał w Ottomanów. No, Ottomani są zawsze taką lokalną potęgą militarną, analogicznie jak Francja czy Holy Roman Empire, przy czym przez Ottomanów dużo więcej z reguły pieniędzy tutaj przepływa. Okej, ewentualnie to Portugalię zaatakować. To jest dobre pytanie. Kurczę, kusi mnie ta Portugalia. Z jednej strony kusi mnie ta Portugalia, a z drugiej strony ona też będzie mogła być w miarę tutaj szybko wyczyszczona, tak, moje koncesje przez tych piratów. I co? I 3 monetki by nam zostały. Dobra, mimo wszystko, spróbujmy. Zobaczymy, co się z tego urodzi. Czyli kupujemy pierwszą akcją, kupujemy sobie tę kartę na rączkę, a drugą ją zagrywamy i odpalamy tego one-shota, tą bombę konspirację. Czyli ta karta wchodzi z 2 wieżami chrześcijańskimi do Portugalii. Jedna zbija obrońcę i pojedynczego, czyli tego rycerza, giną 1-1 i ta wieża się tutaj pojawi. Ja teraz wybieram, na którym miejscu ją chcę wstawić. Wstawię ją tutaj. Dlaczego? Dlatego, że liczę na to, że sobie uda mi się, nie wiem, zbierając podatki albo w jakiś inny sposób jeszcze dobudować rycerstwo po to, żeby później ofensywnie móc tak działać to Portugalią. Zdobywam portugalskiego króla i jak zawsze mogę, nie muszę, ale mogę, no i z reguły chcę, dołożyć koncesję. Chyba sobie dołożę tą koncesję między Portugalią a Aragonią, tak żeby troszeczkę zniechęcić tych piratów, żeby mi tą koncesję mordowali. Oni tak będą mogli dopłynąć, ale wówczas gracz kontrolujący tą kartę straci nad nimi kontrolę. No i ogólnie tutaj jest dużo, widzę, kart angielskich. Na razie chyba Aragonia i Portugalia, no tutaj, tak, są względnie bezpieczne.
Ok, to kontynuujemy. Dwie akcje zrobiliśmy. Refreshujemy market, uzupełniamy i mamy teraz turę QR'a. Zobaczmy, jaka tam karta nam wyszła nowa. Karta The West. Jakaś tam reformacja baptystów. Ok, ona pozwala odpalić reformację na całym The West. No na razie to by się nie udało nigdzie. Pewnie najprędzej to się może udać w Holy Roman Empire. No ale dobra, ok, będziemy trzymać, że tak powiem, rękę na... No nie, jeszcze w sumie w Anglii, tak? Potencjalnie. No ale to jest droga karta, tak? Na razie, także spokojnie. Dobra, ale wróćmy sobie, czyli teraz z perspektywy QR. Troszeczkę nam się zmieniła dynamika, bo tak, nieco sprół się z pieniędzy nasz przeciwnik. No i widzimy tutaj, że sobie w jakiś tam sposób inwestuje na tym naszym zachodzie. Szeroko rozumianym. I zobaczmy, co my możemy na to, co my możemy z tym fantem zrobić. Ma tylko jedną monetkę przeciwnik mój szanowny. No z jednej strony kusi mnie, żeby wziąć tych Anglików i mu tą koncesję uwalić, a z drugiej strony może po prostu wziąć i zacząć się budować na wschodzie w takim układzie. Raz, dwa, trzy. Peace and Revolt w Ottomanach, no to nie przejdzie. No te karty są fajne, tylko one są bardzo drogie. Nie wiem, czy inwestycja w nie to nie jest tak naprawdę ślepa. Takie fool's gold. Dobra, mogę sobie emancipować, fajnie, cieszę się. Okay. Ok, co będzie chciał przeciwnik zrobić? Przeciwnik prawdopodobnie będzie chciał puścić trade route'a przez zachód, na czym zarobi no, przynajmniej z dwie monetki. Okay. Dobra, to może żeby nie przedłużać. Też wypadałoby jakąś ekonomię może w takim razie zbudować, jeżeli nie jestem w stanie za bardzo obudować się, za bardzo zbudować jakiejś prezencji na mapie, tak? Jakiegoś państwa pozyskać. No, mógłbym teoretycznie rzucić wszystko, tak? I się wkupić w tą królówkę, ale to tutaj będzie kontra na nią. To nie jest dobry pomysł. Znowuż, jeżeli kupię jakąś kartę na wschodzie, to potencjalnie... Ale dobra, kupy na wschodzie. Dlaczego kupię na wschodzie? Dlatego, że jedyną koncesję, jaką mam na razie, tak naprawdę ona zarabia tylko na wschodnim trade route'ie, czyli tak czy siak kupimy sobie coś na wschodzie. Pytanie teraz tylko jeszcze co? Oj, taksowanie DIS. Niby to jest fajne, ale to bardziej przeciwko mnie działa niż dla mnie. No e-commerce na wschodzie też zawsze przyjemne. O tej karcie to już mówiliśmy. Ona jest przede wszystkim zniechęca do wrzeniania się w Ottomanów. Dobra, zróbmy tak. Zobaczymy, co przeciwnik zrobi. Czyli zakupimy 1, 2, 3, aż 4. Zapłacimy za tę królówkę, którą na razie weźmiemy sobie na rękę. Jeszcze nie zagrywamy jej. Ja będę tutaj sobie zaznaczał niezagrane karty tak sflipowane częściowo. I drugą akcję, ponieważ mam 0 pieniędzy jako QR, to puścimy sobie trade faira przez wschód, tak? Czyli jedna monetka w grze dwuosobowej. A może nie taka.
dojdzie tutaj na tą kartę i teraz tą monetkę ja inkasuję automatycznie, osoba, która puszcza trade faira, później druga monetka trafia do tej mojej koncesji, czyli znowu ja i tutaj kończy się nasz trade fair, tak, czyli w Bizancjum, Hungary i Ottomanach powstanie, będą musiały się namnożyć jakieś jednostki, jeżeli są jeszcze puste pola, ale dalej już nie, ponieważ trade fair zakończył się na tej koncesji. Ok, co my chcemy tutaj namnożyć? Pytanie. W Bizancjum. Czy bardziej ofensywnie koniki, czy bardziej defensywnie wieże? Zobaczmy sobie, czy tu są jakieś karty Bizancjum. Aha, potencjalnie ja się będę mógł wrzędzić w Bizancjum. Dobra, to weźmy sobie rycerstwo. Tutaj nie mam żadnego wyboru na Węgrzech. Tutaj to z reguły nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Weźmy sobie tych reformatorów, żeby było śmiesznie, bo tam jakieś karty reformatorów są i tyle. Tutaj już w Mamlukach nic się nam nie namnaża. Ok, i tyle. To są dwie akcje, także przechodzimy do tury Mediciego. Zobaczmy przy okazji, co tam jeszcze się pojawiło. Represjonowanie Bizancjum. No ok, ale to są drogie rzeczy. Dobra, zobaczmy sobie z perspektywy Mediciego, co on może chcieć zrobić, tak? Weźmy sobie już na ten market, przybliżmy. No i teraz pytanie, tak? Bo mogę puścić tego tradefera, wziąć troszeczkę pieniędzy, przytulić. No i pytanie, czy kupować tego Beheada w Ottomanach, czyli tak trochę defensywnie grać, przy czym znowu, tak? Przeciwnik będzie mógł uciec i wrzęć się czy w Bizancjum, czy w Mamluki. A poza tym pieniądze mu tutaj wystawię na wschodzie, tak? A no niekoniecznie chcę to robić. Niekoniecznie chcę to robić. Okej. No ta karta w ogóle jeszcze ma kilka rzeczy, tak? Bo tak, ma symbol islamistów, tak? Czyli potencjalnie do zwycięstwa religijnego jest fajna. Ma też tego bishopa, więc znowu może ułatwić wygraną religijną, albo w ogóle umożliwić ją. Aj, pytanie, czy nie lepiej tak naprawdę to olać i pójść gdzieś w innym kierunku, na zachód na przykład. My już mamy Portugalię. Dobra, zróbmy tak. Na razie puśćmy sobie tego tradefera. Jeszcze jedna rzecz. Jak puściliśmy tradefera, to jedna karta powinna była wylecieć. Przepraszam, to jeszcze cofnijmy. Teraz zróbmy refresh market. O, dobra. Ok, i teraz to troszeczkę zmienia postać rzecz, tak? Bo ta karta jest dużo tańsza. Tu jeszcze jedna królówka weszła. Dobra, ok, czyli tak, pierwszą akcją zróbmy sobie tym naszym Medicim tradefera na zachodzie, czyli znowu jedna monetka dochodzi z Chin, ona trafia do osoby, która odpala tego tradefera i teraz ta monetka trafi do tej koncesji, tak? Czyli już do Aragonii nie dotrze. Ten nasz tradefair, teraz już żeby pamiętać, to wyrzućmy tą kartę. Przy tradefairze i namnażają się jednostki. Tutaj nie mam wyboru. Tutaj nie mam wyboru. I w Papal States są tak zwane saturated, tak? Czyli nic się już nie namnoży, nie ma wolnych pól. I to była pierwsza akcja. I drugą akcją zakupmy sobie na rączkę. Zakupmy sobie tych rewolucjonistów troszeczkę, żeby nawet w szachu podtrzymać i postraszyć przeciwnika. I tyle, tak? Tak naprawdę dwie akcje, przepraszam. I jest tura tego naszego QR-a. Ok, ile on ma? On ma 2 pieniążki. Tu gdzieś był trade shift jeszcze, zobaczmy sobie. Reformacja na Dwestie, koronacja. Gdzie to jest? O, tutaj jest trade shift Timbuktu. Czy mi ten trade shift jest na rękę? To zależy. Ale tu jest też commerce.
więc to jest taka karta, która krzywdy mi nie zrobi, że tak powiem. A zobaczmy, co my tam dalej jeszcze mamy. Hungary, Byzantium, Holy Roman Empire. Ok. Ok. Dobrze, to zróbmy tak. Najpierw może się wrzeńmy tą naszą królową. No, w Ottomanów nie będziemy się wrzeniać, bo ona długo by nie pożyła. Weźmiemy sobie Bizancjum, tak, ponieważ Bizancjum jest najbliżej koryta, najbliżej obydwu szlaków w tym momencie, zarówno wschodniego, jak i zachodniego. Czyli wrzenimy się w króla Bizancjum. Hop. Możemy dołożyć koncesję, z czego skorzystamy. Już na szlakach sobie połóżmy. I to była pierwsza nasza akcja. Co chcemy zrobić drugą akcją? Czy chcemy puścić Trade Faira, czy może coś innego? Chyba niekoniecznie teraz, bo tak, nie mamy kart na ręku. Trochę nie chcę potaniać przeciwnikowi tych kart. Ten Trade Shift raczej chyba nie byłby mi na rękę. A z drugiej strony to i tak będę zmuszał przeciwnika, żeby się wyprół z pieniędzy. Więc może po prostu odpalmy tego Trade Faira, to sobie troszeczkę zakumulujemy kapitału na przyszłość. Czy to jest dobra? 4 monetki. Dobra, tak zróbmy. Wydaje mi się, że to jest ok, tak, będziemy mieli dużo pieniędzy. Czyli odpalamy sobie Trade Faira na wschodzie. Jedna moneta przychodzi z China, ona trafia od razu do mnie i następna, jedna i druga monetka też trafią do QR. Hop, hop. Wyrzucę już tę kartę, żeby nie zapomnieć. Hop. I namnażamy jednostki na mapie. Tak naprawdę tylko w Mamlukach jeszcze pojawi się jedna wieża i już mamy te państwa 4, na ten moment przynajmniej saturated. Ok, i tyle, tak? Czyli wrzeniliśmy się i puściliśmy Trade Faira, więc refresh market i będziemy mieli turę Mediciego. Zobaczmy sobie, jaka karta weszła. O, ciekawa. Zadeklarowanie zwycięstwa na globalizacji wymaga 2 akcji. Trade Shift Red Sea. To jest chyba duża zmiana Red Sea, bo dobrze mówię, czy nie? A, może nie taka wielka. Tutaj tak by się... Zachodni szlak by się tutaj zaczynał zamiast w Bizancjum. Ok, no i teraz co? Jesteśmy w turze Mediciego. No i pytanie, czy on chce zmienić ten trade shift na Timbuktu, bo to się wydaje taka dosyć mocna akcja na ten moment, która by nieco przemodelowała mapę, tak? Czyli ten nasz trade shift wschodni by zaczynał się w Aragonii i kończył w Mamlukach, tak? Omijałby tutaj północ. To może nie być głupi ruch, bo no tam jedną koncesję powiedzmy od koryta odciągnę, a druga rzecz jeszcze, tak, będę bliżej początku tego Trade Faira, a po trzecie jeszcze przez Bizancjum nie będzie przepływać, tak, a Bizancjum, przypomnijmy, że w tej chwili już należy do mojego przeciwnika, może zaznaczmy sobie. Nie, na odwrót. Do QR. Tylko co? Tylko, że ja znowu będę miał mało pieniędzy. Odblokuję, a przeciwnikowi też odblokuję królówkę. Hungary, Bizancjum, Holy Roman Empire. To niekoniecznie jest dobry pomysł. To niekoniecznie jest taki dobry pomysł. A może znowu po prostu to
olać i na przykład skupić się, spróbować zaatakować zwycięstwa religijne, renesansowe, tak? Bo tu mamy wołta plus jeszcze dodatkowo mamy ikonę prawa. Francja, jeżeli dobrze pamiętam, też po drugiej stronie ma ikonę prawa, nie ma. A Portugalia też nie ma. Bezprawie. No nic, ale mimo wszystko. Tak, tutaj mam jeszcze ikonę prawa. Przeciwnik ma sporo pieniędzy niestety. Czy mogę sobie pozwolić na to? Dobra. Mimo wszystko jednak wezmę tego Trade Shifta. Dlaczego? Dlatego, bo mówię, po pierwsze będę bliżej początku Tradefera wschodniego, trochę to Bizancjum, że tak powiem, na uboczu wyląduje, więc zapłacę pojedynczą monetkę, kupię tę kartę na rękę do 2 i ją zagram. Jeszcze się mieszczę w limicie i odpalę, tak? Odpalę tego one shota, tą bombę Trade Shift Timbuktu, czyli w Timbuktu odblokuje się, tutaj za darmo zostanie zrepresjonowana ta jednostka. Ja sobie tutaj będę kładł te represjonowane jednostki. Chyba tak jest nawet trochę bardziej czytelnie, tak mi się wydaje, niż kładąc na karcie króla. Jeżeli on jest w czymś tablo. Nie płacę za to, represja, ona jest darmowa. I tyle, tak. I teraz wschodni szlak handlowy będzie się zaczynał tutaj, w Aragonii będzie przepływał przez Papal States, Ottomanów i kończył się w Mamlukach. Tyle. 2 akcje. Odświeżamy market. Dobra. I zobaczmy, teraz mamy turę Kuera. Co też my możemy tutaj poczarować? No ci piraci to bardziej przeciwko nam działają niż dla nas. Królówka jest tanio. Więc grzechem byłoby nie skorzystać. O, mamy jakiegoś... Aha, dobra. Blood Emperor, czyli behead w Hangary. Trade Shift Red Sea, tak, to chyba nie jakichś strasznych zmian nie powoduje dla nas, dla Kuera. E-commerce w Mamlukach, tak, represjonowanko, Peace and Revolt. No dobrze, wydaje się, że jeżeli chciałbym atakować na przykład zwycięstwo imperialne, no to ta królówka i ogólnie tak, królówki dodają nam koncesje. Ta jeszcze pozwala represjonować. Same dobre rzeczy. Też mamy represjonowanie, możemy samemu siebie zrepresjonować. Na razie. Chyba, że jeszcze jakiś commerce może właśnie, żeby pieniądze robić. Plus ewentualnie włączenie przeciwnikowi właśnie tego Vote Westu. Tego Vote West. Dobra, ale zobaczymy. My będziemy inwestować sobie na wschodzie. Mimo wszystko, tak, Holy Roman Empire, Bizancjum i Hangary. Która z nich by mnie najbardziej interesowała? Chyba Holy Roman Empire, ponieważ ona jest najbardziej ofensywna, tak, aż 2 jednostki rycerstwa posiada. Dobra, tak zróbmy, tak, czyli zapłacimy 2 monetki. Raz, 2, kupimy tę królówkę na łapkę. To jest pierwsza akcja. I drugą, czy od razu chcemy się wrzęć? To jest pytanie. Czy od razu chcemy się wrzęć?
Dobrze, tak zróbmy. Wrzejmy się od razu. Zastanawiam się, czy nie wrzęć się w to Holy Roman Empire. Tylko co mi to da tak naprawdę? Chyba niewiele. Tak, na razie w króla Węgier się wrzęmy. Hop. Koncesję dostaniemy. Ja potem jeszcze na granicy z Ottomanami. Opa. I tyle. Czyli kupiłem królową i ją sobie ożeniłem. 2 akcje. Refresh market. I mamy turę Mediciego. Dobra, Medici jest biedny, bo ma tylko 1 monetkę. Mógłbym odpalić trade fair na iście. Zarobiłbym wówczas 2 monetki, ale przeciwnikowi też dałbym 1. A wiadomo, nikt w Polsce nie lubi się dzielić. A zwłaszcza w grze dwuosobowej, więc mogę odpalić też samego komersa, żeby 1 monetkę przytulić. Mogę ewentualnie sprzedać jeszcze kartę z ręki, którą cały czas trzymam. To jest ten taki bat na Ottomanów. Ale pytanie, czy to jest dobry pomysł. Na razie ci Ottomani za bardzo nie chcą wejść do gry, że tak powiem, ale w każdej chwili mogą, a mówię, ta karta jest całkiem sensowna. Mamy Hangary, Bizancjum. Znowu, że gdybym zachodni szlak puścił, to już w ogóle bym dał zarobić dużo więcej pieniędzy przeciwnikowi. No, to jest dobre pytanie. Mogę jeszcze kupić tą kartę w Mamlukach, bo ona by mi pozwalała represjonować przeciwnika i też komercem troszeczkę pieniążki stamtąd wyciągać. Może tak zróbmy? Może tak zróbmy. Że to znowuż pieniądze wystawię przeciwnikowi wtedy. I to duże sumy. Dobrze, zróbmy tak. Pierwsza akcja, sprzedajmy tą kartę za 2 floreny. Pewnie będę tego żałował, ale hej. Za 2 floreny. I teraz pytanie, czy bardziej chcę dokuczać przeciwnikowi, czy bardziej chcę ewentualne zwycięstwo renesansowe atakować? I powiedzmy, że bardziej chcę atakować to zwycięstwo renesansowe. Zobaczymy, co się z tego urodzi. Czyli płacę 2 monetki i tą kartę sobie biorę na rękę dopiero. Okay, 2 akcje. Pierwszą sprzedałem kartę, drugą zakupiłem kartę z marketu. Refreshuję market i mamy turę QR-a. O, i mamy pierwszą kometę dostępną. Zobaczmy sobie, nikt na razie chyba nie wygrywa gry, tak? Ponieważ w królach mamy 2-1, w grze dwuosobowej potrzeba mieć aż o 2 króli więcej niż przeciwnik, przynajmniej na ten moment. Dominującej religii, mamy dominującą religię? Niekoniecznie chyba, tak? Bo mamy w chrześcijańskim jednego chrześcijanina, w islamskim jednego islamistę i tyle. Nie było za bardzo wojen religijnych. No i oczywiście nie ma żadnych biszopów, także to globalizacyjnie, tak? Zobaczmy co jeszcze globalizacyjnie. Okej. Globalizacyjnie potencjalnie Medici mógłby próbować atakować, bo ma więcej statków, ale potrzebuje mieć jeszcze o 2 koncesje więcej niż przeciwnik, więc nie tak szybko.
No i resensowo nie ma jeszcze republik, no ale potencjalnie może coś się pojawi. Okej, czyli teraz QR troszeczkę musi uważać na zwycięstwo globalizacyjne, żeby nie potracić koncesji, albo przeciwnikowi nie dać zbyt wielu koncesji. A znowuż Medici musi troszeczkę uważać na zwycięstwo potencjalnie imperialne. Plus no oczywiście trzeba mieć pieniądze, tak, żeby tą kometę kupić. Ona w tej chwili kosztuje 5 zł, więc nikt takich kwot nie posiada. Dobra, tura QR w każdym razie. Wracamy. Co zrobi QR? No mógłby zdobyć mamluki, tak, militarnie, ale to by drogo kosztowało. Mógłby zdobyć militarnie mamluki. No właśnie, może finanse po prostu jakoś podratować, tak? Gdybym odpalił na przykład zachodni szlak, no to bym wyssał całe praktycznie pieniądze, tak? To chyba mi się opłaca. To zróbmy w takim razie taki manewr. Czyli pierwszą akcją odpalę szlak zachodni, jedna monetka dochodzi i od razu trafia do QR-a i następne dwie monetki trafiają też do jego koncesji. Hop, hop. I tutaj na granicy z Ottomanami kończy się ta nasza wyprawa, więc już żadne jednostki dalej by się nie namnażały, ale i tak jest pełno tych jednostek, więc nic się nie pojawi. Jeszcze tylko tą kartę, żeby pamiętać, wyrzucamy. Także to była pierwsza akcja. Ok, no i podratowaliśmy nieco finanse. Co możemy zrobić z tymi finansami? Moglibyśmy kupić sobie kometę na przykład, ale chyba przeciwnik nie będzie w stanie kupić komety w następnym ruchu. Mało prawdopodobne, a przynajmniej bym musiał bardzo dużo poświęcić na to. Więc może zróbmy coś jeszcze innego. Moglibyśmy królową kupić. Francja, Aragonia, Holy Roman Empire, bardzo fajnie. Tylko że ona aż 4 kosztuje. Wtedy przeciwnik będzie mógł prawdopodobnie kupić kometę. A z drugiej strony, jak jej nie kupię, no to dla przeciwnika ona już będzie kosztować 3, tak? Ponieważ tutaj market się przesunie. Więc może muszę to zrobić tak naprawdę, jeżeli chcę atakować zwycięstwo imperialne. Dobrze, zróbmy tak niestety, z ciężkim sercem. Tak, raz. Jak zawsze, kiedy trzeba się 2, 3, 4 rozstawać z pieniędzmi, kupimy sobie na łapkę tą królóweczkę. O, Catherine de Medici, czyli to jakaś rodzina. Wszystko zostaje w rodzinie. Dobra, dwie akcje, tak? Trade fair i kupno karty. Przesuwamy. No i teraz ruch Mediciego, więc trochę go też zmuszam do tego, żeby się w jakiś sposób bronił. Na przykład właśnie zakupując kartę komety i aktywując inny warunek zwycięstwa. No okej, to ten ruch nie był głupi. Dobra, tu mamy jeszcze Joanna de Med. Portugalia, Aragonia, Holy Roman Empire. O, jedna z najlepiej wyedukowanych kobiet w Europie. No właśnie, do tego de Med, tak, zamiast dogarów to książek się zachciało. Okej, jakaś włóczka. No dobrze, ale wróćmy sobie z tych włóczek i tak dalej. Wróćmy na Ziemię, tak? Bo prawdopodobnie będziemy musieli kupić tą kometę. A co gorsze, najpierw będziemy musieli na nią jakoś zarobić. I to może nie być takie proste. Niestety. Chyba że to olejemy jeszcze ewentualnie, tak? No bo przeciwnik musi kupić kometę, musi zagrać tą królową i później jeszcze ogłosić zwycięstwo, więc mamy jeszcze przynajmniej jedną turę. Pytanie, czy będziemy w stanie w ciągu tej jednej tury zdobyć jeszcze jedno królestwo? No być może będziemy, tak? W stanie, mając tą królówkę tutaj w zanadrzu. A czy w jakiś jeszcze inny sposób? Tylko że przeciwnik może jeszcze
pieniędzmi, bo tutaj coraz bardziej militarnie się budowuje. Będzie mógł na przykład podbić Mamluki sobie z Hungary i Bizancjum, wysyłając te 3 rycerstwa. Mało tego, z Hungary może podbić nawet Holy Roman Empire. W prosty sposób. Tak, więc chyba to nie jest dobry pomysł, żeby zostawiać to w rękach przeciwnika. Okej, czyli chyba musimy kupić tą kometę w takim układzie. Więc teraz pytanie, skąd wziąć 2 monety jeszcze? Możemy puścić Tradefera na wschodzie, tak? Ponieważ jedną monetę dostajemy z China i jedną nasza koncesja, tylko damy zarobić przeciwnikowi, więc to jest zawsze smutne. No i też tutaj może wyjść kometa tak naprawdę. Taka to gra. Czy jesteśmy w stanie jakoś zdobyć królestwo jeszcze drugie? Konspiracja w Anglii. No i mu też potanie tą kometę, to niekoniecznie jest po mojej myśli. No szkoda, że ta kometa tak szybko wyszła, bo jeszcze moglibyśmy trochę tutaj namieszać. Dobra, no muszę tak niestety zrobić, tak? Czyli tak, odpalimy sobie Tradefera na wschodzie. Czyli jedna moneta tutaj dojdzie i od razu trafi do Mediciego. Druga przez tą koncesję też do niego trafi, ale trzecia niestety przez tą koncesję trafi do przeciwnika jego, Quera. Jednostki namnożą się w Aragonii, no po Papastyjcach się nie namnożą, w Ottomanach nie i w Mamlukach też już nie, bo jest tam pełno. Tutaj tak naprawdę tylko w którym miejscu ta wieża powstanie i będzie, że tutaj. Hop i wyrzucamy tę kartę. Dobra, to była pierwsza akcja, no i drugą niestety, ponieważ chciałem jeszcze tą kartę zakupić, tutaj byliby piraci, którymi mógłbym trochę pokasować mu koncesji przeciwnikowi jako Medici, żeby móc to zwycięstwo globalizacyjne atakować. No ale niestety, jak nie chcę przegrać gry, to muszę co innego zrobić. Czyli za cały mój dobytek kupię tę kartę, żeby aktywować zwycięstwo właśnie globalizacyjne. Hop. I to jest wszystko, tak? To są moje 2 tury. Bardzo defensywna tura, no ale niestety. Ok. Na szczęście nie wyszła kolejna kometa. Na szczęście dla Mediciego mamy turę Quera. Zobaczmy, co my będziemy mogli robić. Tutaj sporo pieniędzy leży. Dobrze byłoby te pieniądze podkraść przeciwnikowi, bo on teraz dużą zadyszkę tak naprawdę złapał, za wiele nie porobi. Konspiracja w Anglii i reformacja na The Westie. Okay. Znaczy, no wszystkiego mu nie podkradniemy, tak czy inaczej, niestety. Więc po prostu, tak, za jedną monetkę zakupmy sobie tę kartę dla pieniędzy tak naprawdę, chociaż dla pieniędzy, a może nie, jeszcze za chwilkę poczekajmy. Nie, no ale tak, te pieniądze się przydadzą. Jeszcze tylko szybko zobaczmy, co tutaj mamy. Represjonowanie we Francji. Też jacyś piraci tutaj koło Francji.
Te piraci koło Papal Statesów. Dobra, tak zróbmy, tak, czyli za jedną monetkę po prostu zakupmy tę kartę i chyba ją od razu też sprzedamy. Czy się nie śpieszymy z tym? Może się jeszcze nie śpieszmy. Francja, Aragonia, Holy Roman Empire. Dobra, czy Francja będzie w miarę bezpieczna? Chyba na razie tak. Chyba na razie tak. Dobrze, to tak zróbmy. Czyli wrzenię się tą królową we francuskiego króla. Mogę dołożyć koncesję. Czy na granicy angielskiej? Chyba tak. No, te piraci francuscy, ale może oni się nie pojawią. Zobaczymy. Dobra. I tyle. Tak, czyli ta karta jest na ręku. I koniec tury Kuera. Tak naprawdę zakupił kartę i ją zagrał. I mamy odświeżenie marketu. No, tura Mediciego, on jest spłukany, ale na szczęście ma commerce na wschodzie i tam jest monetka, więc pierwsza akcja po prostu odpalamy to nasze wschodnie tablo, żeby jedną monetę sobie wyciągnąć. Pytanie, czy kupimy od razu tą kartę, żeby troszeczkę właśnie sobie tą naszą ekonomię napędzić. Tak jak widzicie, straszny taki czołg mamy teraz ekonomiczny, niestety. Więc to bardzo źle wygląda. No bo jeszcze kolejną królówkę, tak, też wystawiamy przeciwnikowi za bezcen. Ale być może nie mamy po prostu innego wyjścia. Co więcej, jeżeli bym zagrał tą kartę, to też się narażam na apostazję, ponieważ tutaj mamy, już w tablo mamy chrześcijański ten symbol, a teraz byśmy jeszcze z reformistami zaczęli w konszachtę wchodzić. No właśnie, a zobaczmy przeciwnika, czy może jest narażony na tego typu rzeczy. No niestety nie. Jak nie jest narażony. Tu mamy jedną apostazję, ale akurat między innymi religiami. Jejku, dobre pytanie. No właśnie, vote. No i teraz pytanie, co zrobić? Tym bardziej, że przeciwnik ma już trzech króli do naszego jednego. Zaraz będzie miał 4, za chwilę będzie miał kolejne pewnie podboje. Pieniędzy ma całkiem sporo. Więc co? Więc wypadałoby się też finansowo podreperować. Dobrze, to zróbmy tak, czyli zapłacę jedną monetkę, żeby zakupić tę kartę z 2 monetkami na rękę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Czyli mamy teraz turę Kuera. Przepraszam, refresh market jeszcze wcześniej, no a teraz nie chcę wchodzić, na szczęście dla Mediciego. Kolejne komety. Ok, Vote West nam wszedł.
Kingmaker, represjonowanko w Anglii. O, i konspiracja, która by się udała. No ale dobra, tutaj mamy łatwiejszy sposób tak naprawdę. Okej, czyli co? Chyba tak zrobimy, tak? Prostacko trochę, ale będzie śmiesznie, czyli kupimy i zagramy tę królową, żeby wrzenić się w króla Aragonii. Hop. Tutaj już właściwie całą planszę dominujemy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No i tyle tak naprawdę. Refresh market. O, jest kometa. Na razie jeszcze mi nie stać, ale mamy kartę do sprzedania potencjalnie, więc kto wie. No i to wygląda chyba pomału jak koniec gry, bo no chociaż nie, bo jeszcze będzie pieniądze potrzebne, no to 2 tury potencjalnie mamy. Dobra, zobaczmy, bo mamy turę teraz Mediciego, co możemy zrobić. No tak, możemy troszeczkę namieszać, bo możemy zrobić konspirację we Francji, która będzie nieudana. Ach, no tak, i nie mamy tutaj jeszcze nie mamy... Oj, musielibyśmy sami siebie staksować. Ojej, jak to drogo wyjdzie. Dobra, ale zróbmy tak, czyli tak, odpalimy sobie nasze tablo na zachodzie, czyli tak, staksuję w Portugalii własną koncesję. Nie wiem teraz, czy zapłacić pieniądze, czy niech ona zostanie zrepresjonowana, co jest lepsze tak naprawdę. Dobra, wiem, co zrobię. Ona będzie zrepresjonowana. O, położymy sobie. Tutaj pojawi się rycerstwo. Teraz zapłacę monetkę do banku, żeby kampanię tym jednym rycerzem właśnie za tą jedną monetkę, kampanię Francji wytoczyć, która będzie przegrana, tak, ponieważ po prostu zabije tego konia, to rycerstwo. Atakujący nie przeżył, więc jest nieudane. I to jest koniec pierwszej mojej akcji, tak, czyli odpaliłem sobie tablo na zachodzie, a drugą akcją zagramy sobie konspirację one-shota we Francji, czyli ta wieża, ta szlachta, tak, wejdzie tutaj i zdobędzie dla nas Francję, odbije ją z rąk przeciwnika, królowa niestety umrze. I co? I koncesję możemy dołożyć. Pytanie, czy chcemy zrepresjonować koncesję przeciwnika? Chyba chcemy, bo chcemy atakować to zwycięstwo globalizacyjne, więc jest nam to potrzebne. Hop. Tylko musimy za tę przyjemność zapłacić monetkę do banku, więc znowu żeśmy się spruli z wszystkich pieniędzy. No plus jest taki, że przynajmniej na moment spowalniamy to zwycięstwo imperialne przeciwnika, no ale zobaczymy. Mamy 3-2 w tym momencie, jeżeli chodzi o ilość królestw. I tyle, tak naprawdę, tak? Nic nie kupiliśmy na markecie, więc jest tura przeciwnika, mamy turę Kuera. Pytanie, co Kuer chce zrobić? Czy chce już próbować zakupić tą kometę? Chyba niekoniecznie, bo przeciwnik nie ma pieniędzy, więc się nie pali z tym. Raczej chce dalej tą swoją dominację, tak, zarówno ekonomiczną, jak i militarną gdzieś podbudowywać. Co może zrobić, tak? 3-2 mamy. No Francja jest taka, widzę, niezbyt pewna. Może konspiracja się mu udać spokojnie w Anglii. Może tych piratów we Francji też napuścić, żeby właściwie wyłączyć to zwycięstwo globalizacyjne dla przeciwnika, plus jeszcze dołożyć ten stateczek sobie, więc to też nie jest głupi pomysł. Mhm.
źle jedną rzecz zrobiłem. Ja sobie zrepresjonowałem tą koncesję, bo myślałem, żeby później zrobić vote West w Portugalii i zemancypować ją z powrotem, tylko zapomniałem, że muszę mieć większość koncesji jako Medici, więc spory błąd, no ale hej. Karta stół. Dobra, ale wróćmy do tego naszego QR-a, tak? Co on może zrobić, żeby wygrać grę? Tego króla angielskiego, tak? Tylko, że to drogo dosyć. Mhm. Gdyby puścił teraz, jest dużo pieniędzy na markecie, gdyby puścił teraz Trade Route na zachodzie, no to tam zarobi 3 monety, ale przeciwnik też dużo zarobi, plus wzmacnia swoje państwo, więc tego nie chcemy robić. Możemy sprzedać tą kartę, bo ona jest taka, nie jest zła w sumie, ale jakaś super też nie jest. Raz, dwa. Ojejku. No jeszcze ta konspiracja Hungary to bardziej defensywnie. Przeciwnik nie ma pieniędzy. To jest zawsze miłe. Może wpakował się w jakieś religie? 2 lub więcej? Nie. Jeszcze nie. Może się wpakuje, ale to potencjalny atak apostazji. No to może pieniądze byłoby tak naprawdę najmądrzej. Aha, w ten sposób jeszcze możemy się zabawić. Dobrze, zróbmy tak, bo to będzie też cały czas presję na przeciwniku wywierać. Czyli tak, pierwszą akcją odpalmy nasze tablo na zachodzie. Czyli tak, Siege'a nie będziemy robić w Aragonii, ale wytoczymy kampanię, czyli tym pojedynczym rycerzem za 1 monetkę. Ja tutaj sobie wezmę. Zaatakujemy Anglię i to będzie nieudana ofensywa, ponieważ żaden z atakujących nie przeżył, nie przetrwał. Ale drugą akcją zagramy sobie z ręki to naszą konspirację w Anglii, która będzie udana, bo nie ma obrońców. Hop. Zdobywamy króla angielskiego. Możemy dołożyć koncesję. I pytanie teraz, czy chcę tę koncesję dołożyć tutaj, we Francji? Chyba chcę, bo wtedy wyłączę możliwość... tak, możliwość głosowania, czyli zostanie zrepresjonowana ta jednostka, tylko muszę za to zapłacić jeszcze 1 monetkę. Dobra, tyle, niech będzie. Czyli zagraliśmy nasze opsy na zachodzie, a później zagraliśmy jeszcze kartę z ręki. I mamy turę Mediciego. No i się teraz pakował przeciwnik na niezłą kabałę. Popełnił błąd, bo teraz tak, po pierwsze czy nie po pierwsze? Nie, niestety nie zrobimy. Chciałem mu zrobić reformację w Anglii, ale nie ma innowierców. Mogę w kraju sąsiednim.
Mogę w kraju sąsiednim, ale to nie będzie udana niestety wtedy reformacja, więc nie, czyli jednak aż takiego błędu nie popełnił przeciwnik, ale trochę jedną rzecz żeśmy przegapili, czy ja przegapiłem. No, mianowicie możemy zrobić wołta na Dueście, a mianowicie w Aragonie, ponieważ tutaj królestwo należy do przeciwnika, tak, nie można robić wołtów tam, gdzie król jest na tronie. Mamy większość w koncesjach, więc tak też zrobimy, tak? Nawet nie muszę za to płacić, bo nikt nie jest represjonowany. Czyli pierwszą akcją odpalam swoje tablo na zachodzie. Zobaczmy, co my tu jeszcze w ogóle mamy. Możemy taksować w Portugalii, to chyba nas nie interesuje. Niestety. No, kampanii nie mamy kim prowadzić. Tutaj chcemy wołta zrobić. Tak jest, czyli jedyne co zrobimy to tylko tego wołta w Aragonii na Dueście. A więc zabierzemy to królestwo Aragonii przeciwnikowi i królowa też zemrze. Hop. Dostaniemy koncesję, jeżeli chcemy, a chcemy. Super. O, i teraz będziemy mogli zrobić wołta na Portugalii, ale to dopiero w następnej turze. Ok. I co drugą akcję możemy zrobić? No pieniądze nam są na gwałt, są nam potrzebne pieniądze. Czy sprzedawać tę kartę? Niekoniecznie. No właśnie, bo to zawsze mogę znowu tym komersem, tak, sobie jedną monetkę wyciągnąć z marketu. No i proszę, jak się przewróci, mamy 3-3 w królestwach. Ojejku, no, dobre pytanie. Co zrobić, jak żyć? O, Dobra, odpalmy sobie jeszcze ten wschodni, czyli jedyne co to e-commerce'em jedną monetkę sobie pobierze i tyle. Koniec naszego tura QR-a. No dobra, QR się trochę wpakował, bo potracił kartę na tablo, plus jakoś z pieniędzmi też nie stoi wybitnie dobrze. No ale okej, nie? Musi w takim razie pomalutku wracać do gry. Co może zrobić? Zobaczmy sobie. Mamy tą angielską kartę, ale ona wiele nam nie wnosi. Pieniędzy nam nagle brakuje. No, liczyliśmy na to, że może przeciwnik puści trade faira, ale nie chce tego zrobić. Więc może my jesteśmy zmuszeni, tylko że teraz jeszcze więcej pieniędzy trafi tak naprawdę do przeciwnika. Mamy ile? 6 monet, 7 dojdzie z banku, czyli jedna do nas, druga, trzecia, później 2 do przeciwnika i jeszcze jedna do nas, tak? 4-2 dostaniemy w pieniążkach i wcale nas to nie przybliży do zwycięstwa. Co więcej, jeszcze namnożymy jednostek ofensywnych przeciwnikowi potencjalnie. Więc tutaj tak to przeciwnik będzie chciał pewnie za chwilkę puścić takiego trade faira. My możemy coś innego pokombinować, czy wręcz musimy. No, ciężka sytuacja nam się zrobiła. Dobra, gdzie mamy represjonowanie? W hangary. Możemy sami siebie zrepresjonować, żeby dostać za to pieniądze. Krótkoterminowo może to jest jakieś rozwiązanie, ale długoterminowo niekoniecznie. No możemy puścić trade faira jeszcze ze wschodu, ale znowu przeciwnikowi oddamy jakiś pieniądz. Ale być może to jest tak naprawdę jedyny pomysł. Możemy jeszcze wziąć tych piratów w końcu, Unia Kalmarska, żeby się bronić przed tym zwycięstwem globalizacyjnym przeciwnika. No proszę, zaczęliśmy przechodzić do defensywy tak naprawdę. Tylko na to też są nam potrzebne pieniądze.
No i też jeszcze tego króla zaraz stracimy, więc to też nie wygląda dobrze. Stracimy angielskiego króla. O, nie za pięknie. Dobra, ale tak chyba musimy zrobić pomału. Czyli tak, po pierwsze, odpalę Tradefera na... tak, na wschodzie. Czyli jedna monetka tutaj dojdzie, ona trafi od razu do mnie. Następna moneta trafi do Mediciego. I ostatnia trafi do mnie znowu. Ta karta wyleci z gry. I namnoży się jednostka tylko, bo wszędzie indziej w Papal Statesach, Ottomanach i Mamlukach już jest pełno, namnoży się tylko jednostka w Aragonii. Okej, osoba, która puściła Tradefera wybiera, co się namnaża. W przypadku taksa, jeżeli jest taksowana jakaś koncesja, to właściciel tej koncesji decyduje o tym, co się namnoży. To taka rzecz, która też ja niedawno się tak naprawdę dowiedziałem o tym. Okej, no Aragonia należy do mojego przeciwnika, więc tutaj nie chcę, żeby mu się namnażały jednostki ofensywne. Hop. Okej. Czyli to była pierwsza akcja. Kuera. Ten nasz trade fair. I teraz drugą akcję, co my chcieliśmy zrobić? Aha, teraz do defensywy tak naprawdę przejść. Tylko pytanie, czy bronić się na tych francuskich piratach, czy też na tym królu, tak? Na tej konspiracji angielskiej. Obydwu rzeczy nie wybronił. I chyba weźmiemy te statki. Dlaczego? Dlatego, że no do zwycięstwa imperialnego jeszcze potrzeba aktywować jeszcze co najmniej jedną akcję, ileś tam pieniędzy zużyć na zakup komety, więc to troszeczkę więcej wymaga wysiłku, więc tak no plus jeszcze tańsza jest ta karta, też tam parę groszy, czy dokładnie jednego florena, więc zapłacimy te dwie, żeby tą kartę kupić sobie na łapkę dopiero. I tyle, dwie akcje. Puściliśmy Tradefera i zakupiliśmy kartę. Odświeżamy market i mamy turę Mediciego. I zobaczmy, jaka jest sytuacja. Czy my już nie jesteśmy w stanie wygrać globalizacyjnie, tak? No nie, bo mamy tylko dwie koncesje do aż raz, dwa, trzy, czterech koncesji przeciwnika. Więc to nam nie grozi. Natomiast, no tak, no my możemy pomalutku zacząć atakować to zwycięstwo imperialne potencjalnie. Tylko znów potrzeba nam do tego troszeczkę więcej pieniędzy, tak? Czyli co zrobimy? Pójdźmy sobie tego naszego Tradefera na zachodzie. Aha, dam strasznie dużo pieniędzy przeciwnikowi, to nie jest dobry plan. Mamy komercję, ale na wschodzie, to jest za mało. Okej. Natomiast jesteśmy chyba w stanie wygrać na zwycięstwo też jeszcze renesansowe, tak? Ponieważ potencjalnie możemy zrobić więcej tych ikonek prawa plus więcej republik niż przeciwnik, tylko potrzebowalibyśmy 4 pieniążki do tego, żeby aktywować to zwycięstwo. I pytanie, czy będziemy w stanie się jeszcze przed tym wybronić. Ale jest taka szansa. Tylko że przeciwnik będzie mógł sobie kupić, widzę, tutaj jedną ikonkę prawa w Aragonii. Tak. No
Ciężkie decyzje. Ciężkie decyzje. Dobrze, to zróbmy tak. Czyli tak, ja sprzedam. Tak, sprzedajmy tę kartę za 2 floreny. Będzie pierwsza akcja Mediciego. I co my teraz zrobimy z taką kupą pieniędzy? No bo teraz tak, jeżeli kupię zwycięstwo imperialne, no to będę w stanie, myślę, w końcu przeciwnikowi odbić na przykład tą Anglię, tak? No bo tutaj otaczają go 3 państwa ościenne, które są nieprzyjazne, ale to jeszcze zajmie dużo czasu i pieniędzy. Być może lepszym pomysłem jest atakowanie tego zwycięstwa renesansowego. Tym bardziej, że przeciwnik nie ma wołtów. I tak chyba też uczynimy, tak? Czyli zapłacimy sobie 1, 2, 3 i zakupimy tę kartę na rękę, tak? Ona ma Vote Westa oraz ma ikonę prawa. Jakiś syndykat. Więc mamy sporą szansę, że to nam się uda. No i koniec, tak? Tak naprawdę, czyli sprzedaliśmy kartę i kupiliśmy kartę. Jak na bazarze z grami planszowymi. I tura QR teraz, tak? No i QR co? QR to widzi, co tu się święci, nie jest zachwycony. Jedyne tak naprawdę chyba co może zrobić, to zakupić tą kometę i po prostu aktywować inny warunek zwycięstwa. I chyba jedyny warunek zwycięstwa, tylko to już naprawdę do bardzo głębokiej defensywy przychodzimy, to jest zwycięstwo religijne, bo w tym momencie chyba nikt, czy nawet na pewno, tak, bo nie ma Supreme Religion. Więc chyba po prostu musimy to zrobić, tak? Tylko żeby to zrobić, potrzebujemy jeszcze więcej pieniędzy. Ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie te pieniądze wyciągnąć, bo no chyba, że zaryzykujemy sprzedaż tej karty, tak? Tylko wtedy znowuż nie będziemy mieli statków ewentualnie do zwycięstwa globalizacyjnego, żeby się bronić. Może jakaś apostazja. Też nie. Też nie. Mhm. Mhm. No dobra, to zróbmy tak, będzie super śmiesznie. Eee, Sprzedamy tę kartę za 2 pieniążki, za 2 floreny. 2 i zakupimy sobie za te 2 floreny tego Kingmakera na łapkę. Tyle. Sprzedaliśmy kartę, kupiliśmy znowu. Ruch na bazarze musi być i odświeżymy market. No, Medici się cieszy, tak, bo to, co zrobi, to zakupi za... A nie zakupi, bo go nie stać. Dobra, no to trudno, to znowu sprzeda kartę. Jeszcze zobaczmy, tylko upewnijmy się. O, tutaj mamy Trade Shift Spice Islands. Też fajne. Ale to już chyba za późno. Dobra, mimo wszystko, tak? Sprzeda tę kartę za 2
2 floryny. I za te 2 floreny zakupi drugą kometę, tak, i aktywuje zwycięstwo renesansowe. I to były 2 nasze akcje, także koniec. Dobra, tutaj zagramy sobie taki manewr Strowmana, czyli sam na siebie zagram tego Kingmakera, czyli wywołam konspirację w Anglii, która się powiedzie. Przetrwają chrześcijanie, bo się tam boję jakiejś reformacji. Hop. I wówczas ten nasz król zamieni się na republikę. On chyba leci, jeżeli dobrze pamiętam, na koniec naszego tableau w takiej sytuacji. I dostanę jeszcze jedną koncesję. Hop, mogę emancypować, ale oczywiście nie chcę emancypować. Więc to była moja pierwsza akcja. A drugą akcją, chyba zakupimy tą kartę, bo tu jest po prostu góra szmalu. Ona co prawda za wiele nie wnosi. Albo tę kartę. Tylko, że do zmiany tego trade shifta potrzebna jest ikona statku, a my jej nie mamy. Więc niestety, no wszystkiego się nie da zrobić. Dobra, weźmy te pieniądze po prostu w takim razie, czyli za 1 monetkę kupimy tą kartę na rękę razem z 4 monetami. To właściwie dla tych pieniędzy tylko ta akcja jest wykonana. I refresh market. No i mamy turę Mediciego, tak? Jemu trochę jest smutno, bo nie udało się wprowadzić tego zwycięstwa jeszcze, tak? Renesansowego, ale do czasu. O, chociaż tutaj widzę, będziemy mieli Volta jeszcze. O, to tutaj jeszcze dużo się wydarzy. Dobra, Portugalię trzeba będzie zaraz bronić. O, i pięknie. Dobra, to odpalmy sobie tablo na zachodzie nasze, Medicim, jako pierwszą akcję, czyli chcemy staksować w Portugalii tę koncesję. I w ten sposób namnoży się tutaj na pewno rycerz. Pytanie, czy ta koncesja zostanie zrepresjonowana, czy też zapłaci za to QR. No powiedzmy, że QR zapłaci za to. Następnie Wołta możemy zrobić. Gdzie my możemy zrobić Wołta, gdzie mamy większość tak naprawdę? Tylko w Aragonii i w Portugalii. Nie, w Portugalii nawet nie mamy, tylko w Aragonii. Mało koncesji mamy de facto. Tak. No właśnie. Dobrze, zróbmy Wołta w Aragonii. W takim razie. Czyli król Aragonii nam się sflipuje. Hop. Z tej karty odpalimy sobie komercję, żeby jedną monetkę ściągnąć z zachodu. Hop. I królem Portugalii za jedną monetkę
zaatakujemy Anglię. Nie wygramy wojny, ale osłabimy tą naszą Anglię. Czyli to była pierwsza akcja. Odpaliliśmy to nasze tablo, a drugą akcją co za dziadostwo, no. Nie możemy tak zrobić, bo ci konkwistadarzy nas tutaj dojadą, nam Portugalię odbiorą, więc cofniemy to jeszcze. Hop. Hop. Tutaj wieża była. Dobra, a drugą akcję po prostu za jedną monetkę zakupimy sobie na rękę tę kartę. Tyle. I mamy turę QR-a. Refreshujmy market. A nie, nawet nas nie dojadą, bo oni nie mogą zaatakować, tak? Dobra, to przepraszam, to cofnijmy to jeszcze, tak? Czyli nie mam pieniędzy, ale tu nie ma wieży i tu nie ma rycerstwa. Ciach, o. Dobra, już ciach. Wracamy do naszego tego QR-a. Ojej, i co on biedny może zrobić tak naprawdę? Coraz gorzej to wygląda. Pytanie, czy jest w stanie odbić właśnie Aragonię, Francję, Portugalię z rąk przeciwnika. Ok, ewentualnie ta karta jeszcze, tak? Liczy się jako republika do renesansowego zwycięstwa. Konspiracja w Holy Roman Empire, no spoko, ale my musimy teraz atakować trochę bardziej. Tutaj niestety nie odpalimy tego one-shota, więc to też nie wchodzi w grę. Francja, Anglia, Portugalia, Holy Roman Empire. No niestety też za mało. Krucjata w Portugalii też się nie uda, bo nie ma innowierców. No i wschód, ale na wschodzie też chyba niewiele z tego będzie. Dobra, chyba musimy tak zrobić, czyli zagramy, kupimy po prostu tą kartę Pikurejczyka i ją zagramy. Tylko do obrony, tak naprawdę. Tyle. Bardzo smutna tura. I mamy turę Mediciego. No i co? I Medici zrobi rinse and repeat, tak? Czyli znowu odpali nasze tablo na wschodzie. Najpierw staksuje z tej karty, staksuje koncesję tutaj na północ od Portugalii, więc namnoży nam się rycerstwo. Pytanie, czy QR płaci, czy represjonuje to koncesję, ale zapłaci. Dalej, kampania będzie... A, nie mamy pieniędzy. Ale dobra, komersem najpierw jeszcze monetkę wysiemy z marketu.
tutaj komersem. Dalej za tą jedną monetkę kampanię urządzimy już na bezbronną Anglię, więc Anglia padnie. I przejdzie stroną, ojej, jako już suzeren przejdzie tą stroną imperialną, tak, pod panowanie portugalskiego króla. I co? I brakuje nam w dalszym ciągu tych ikonek prawa chyba, tak? Jednej nam brakuje. Zdobędziemy Anglię, więc możemy wystawić koncesję, ale nie możemy, bo musielibyśmy represjonować, a nie mamy pieniędzy niestety. Chyba że jeszcze wcześniej, wołtem. Tak, wołtem jeszcze odpalmy sobie wołta na Francji. Nie, nie mogę na Francji odpalić wołta. Nie mam pieniędzy. Dobra, czyli pierwszą akcją po prostu zagraliśmy jeszcze tę kartę, zanim odpaliliśmy nasze tablo. Represjonujemy. Zmienimy tego trade shifta od razu. No niestety nie wprowadzimy jednostki, bo... Tak, bo nie mieliśmy pieniędzy, no. Ok, ale zrobimy tego trade shifta, czyli ta jednostka zostanie zrepresjonowana za darmo i zachodni trade shift teraz zaczyna się tutaj. Odpalimy sobie teraz tablo, zrepresjonujemy w Portugalii tę koncesję dodatkowo, za to dostaniemy jeszcze jeden pieniądz z banku. Hop. I teraz po zdobyciu królestwa mogę za tą jedną monetkę wystawić koncesję z Anglii. O tutaj. Dobra, teraz jest pobożem. Okay. I dwie akcje, tak? Czyli pierwszą zagrałem tą kartę, a później dopiero odpaliłem moje tablo, tak? Tam staksowałem w Portugalii, znaczy pobrałem pieniądze, staksowałem w Portugalii, zrobiłem kampanię na Anglię i zrepresjonowałem jeszcze tą koncesję. Ok. I mało tego, jeszcze teraz, ponieważ mam większość w Portugalii, mógłbym jeszcze odpalić wołta w Portugalii, ale po pierwsze straciłbym Anglię, a po drugie musiałbym jeszcze opłacić wszystkie represjonowane jednostki, czyli aż dwie, a niestety mam tych pieniędzy zero, więc to będzie tyle. Tura Kuera. O, Kuer się dzielnie broni, ale nie wygląda to dobrze. No, mogę zdobyć to Holy Roman Empire, tylko czy mi to cokolwiek daje? Niewiele. Tak naprawdę niewiele. Bardziej mi są potrzebne teraz ikonki prawa. Ikonki prawa i pieniądze. Mógłbym to tutaj zrepresjonować mu koncesję, ale to już niewiele wnosi. Chociaż trochę wnosi. Dobra, to tak zróbmy. Czyli tak, zagram tą kartę jako pierwszą akcję. Wprowadzę tą koncesję przy Papal Statesach. Nie odpalam one-shota, czyli zrepresjonuję przy Papal Statesach tę koncesję. Hop. Wprowadzę swoją. I drugą akcją odpalmy... Trade Route na wschodzie, ale tu nie ma pieniędzy na wschodzie. To co ja sobie odpalę?
Siege w Anglii, represjonowanie w Anglii, Siege w Anglii, super. E-commerce za jedną monetkę. Nawet nie mam... Nawet nie mam co zrobić specjalnie. Dobra, odpalmy to tablo, z czego tak naprawdę tylko komercję zrobię na The Westie, żeby jedną monetkę ściągnąć. Tyle. Czyli dwie akcje. Market się nie zmienił. Mamy turę Mediciego. No i co? Medici chyba będzie kończył pomału tą grę, bo... Czy nie będzie kończył jeszcze? Bo potrzebuje ikony prawa tak naprawdę. Tutaj, tak, dobra, to tak zróbmy. Czyli tak, odpalimy to nasze tablo na zachodzie. Mhm. Mhm. I teraz tak, przy Anglii zrepresjonujemy sobie jeszcze jedną koncesję. O, dostaniemy za to pieniążek. Weźmiemy sobie z Commerce'a jedną monetkę z marketu. Hop. Dobrze. Coś jeszcze zrobimy. To już odpalaliśmy. E-commerce. Możemy jeszcze sobie Volta zrobić. Volta możemy zrobić gdzie? W Portugalii. I we Francji już chyba zrobiliśmy, tak? Nie, nie zrobiliśmy we Francji. Dobrze, to zróbmy jeszcze Volta we Francji. Nie mogę, bo nie mam większości koncesji. Tylko w Portugalii jeszcze mogę. Czy ja chcę Portugalię? Dobra, niech tak będzie, tak? Czyli w Portugalii zrobimy Volta. A, tylko że Volt w Portugalii aż 2 monety kosztuje. Nie zrobimy Volta w Portugalii, przepraszam. A, i byśmy jeszcze stracili Anglię. Dobra, czyli tyle. To jest pierwsza nasza akcja. A drugą akcją zakupimy sobie za jedną monetkę, zakupimy sobie na rękę tych teutońskich rycerzy. I mamy turę Kuera. Refresh Market. O, proszę, nie chcę wchodzić w ogóle te komety z The Eastu. Hmm. Mhm. Mm. No, potrzebne mi są albo ikony prawa, albo muszę mu pozabijać. Co my tam możemy pozabijać? Aragonię chyba, tak? Tak jest. Próbować Aragonię ubić. I tyle tak naprawdę. To zobaczmy, czy jest możliwość jakoś tę Aragonię pogonić. Możemy się wrzeć Francja, Anglia, Portugalia, Roman Empire. To wszystko albo padło już, albo padnie. Krucjata w Portugalii też nie przejdzie. No jest Behead, ale to jest za mało. Już to droga karta. Dobra, to zrobimy tak po złości, że tak powiem. Za jeden kupię sobie tę kartę na rękę. Okej. A w sumie to ona nawet ma sensu dużo. Tak. Dobra, i drugą akcją zagramy ją.
bo ona bardzo mocno ekonomię podkopie przeciwnikowi. Odpalimy tego trade shifta z Red Sea. Okej. Hop. Jeszcze zobaczmy tylko, czy ja to dobrze robię. Dobra. Odpalimy tego one shota. Dostanę koncesję. Hop. Mam luki. No i tyle tak naprawdę, tak? Czyli kupiliśmy kartę, zagraliśmy ją. I to jest wszystko tak naprawdę. Trochę taki ruch bez sensu, bez nadziei, ale hej. Ok, czy jesteśmy w stanie już zakończyć tę grę? Chyba jeszcze ciężko będzie. Tak, czyli tak, pierwszą akcją zagramy sobie one-shota konspirację w Holy Roman Empire, która będzie udana, więc zdobędziemy to królestwo. To. Dostaniemy z tego tytułu koncesję. Opa. Tak. Ona tam z 2 rycerzami, tak, weszła, czyli jeden rycerz tą wieżę pokona, drugi się gdzieś osadzi. Powiedzmy, że tutaj. I drugą akcją, zagraliśmy kartę i drugą akcją odpalimy to nasze tableau. Odpalimy to nasze tableau. Tak, i zrobimy to po to, żeby sflipować, ponieważ tu mamy większość, w Roman Empire mamy większość naszych koncesji. Sflipujemy się, tutaj odpalimy sobie jednego komersa, drugiego komersa. I chyba tyle, tak naprawdę. Jednego komersa, drugiego komersa i tyle. Dobra, czyli 2 monetki jeszcze. Wysimy z rynku. Ok, no i jeżeli teraz przeciwnik czegoś nie wymyśli, no to w następnej rundzie już będzie zwycięstwo Mediciego. Więc szybciutko, tura Kuera. Co on może chcieć zrobić? No próbować uwalić Aragonię, uwalić Holy Roman Empire. I chyba tyle. I chyba tyle. Czy jest taka możliwość? Holy Roman Empire. A, przepraszam, tu jeszcze jest ikonka prawa. O matko boska. O matka. Francja, Anglia, Portugalia, Holy Roman Empire. Dobra, ale nie wrzeni się w nic. Ok, bo wszyscy są już na ten. Wszyscy są w grze. Czyli może się ugryźć w tyłek. Ojejku, nie wiem, czy jako na tym staropanu zostanie, czy się liczy. Powiedzmy, że się nie liczy, bo to już tak tutaj długo trwa ta partia. Dobra, to tak ostatnie spojrzenie, czy jestem w stanie jeszcze jakoś powstrzymać przed tym zwycięstwem renesansowym, ale chyba nie jest. Aragonię, czy jakoś mogę dziabnąć, albo Holy Roman Empire. Krucjata Portugalii, nie. A, no oczywiście, że jestem. Przecież mogę to Holy Roman Empire podbić, hangary po prostu. Oj, tylko mi jeden pieniądz jest potrzebny. Ale to i tak wyczaruję tutaj z e-commerce. Dobra, czyli odpalamy nasze wschodnie tablo. E-commerce'em ściągam tą jedną monetkę. Opłacam te 2 monetki, żeby 2 rycerzy wysłać z hangary.
na Holy Roman Empire, powiedzmy, że przeżyje ten chrześcijański i zdobywamy od przeciwnika Holy Roman Empire. I zabawa dalej się kręci. Tylko on staje się tutaj, tak, staje się wasalem, tak, tego suzerena węgierskiego. Ciach plus mogę dołożyć koncesję, tak. Nie mam pieniędzy, żeby mu te koncesje zrepresjonować, ale mogę. O, tutaj jeszcze można represjonować koncesje przy hangary, czyli sam siebie mógłbym zrepresjonować, tak? Zróbmy to. Zróbmy to, bo ja za to dostanę pieniążek, a tym pieniążkiem właśnie opłacę, żeby zrepresjonować koncesję w Holy Roman Empire. I to sobie wystawić tutaj. W takiej sytuacji koncesję. Behead Bizancjum to nas nie interesuje. Dobra, tyle. Ok, czyli odpaliliśmy to na sztablo i drugą akcją odpalmy jeszcze Trade Route na zachodzie, teraz żeby było śmiesznie. Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy nie, ale jedna monetka do mnie idzie i teraz po kolei, bo teraz lecimy z Red Sea, czyli jedną jeszcze dostanę, drugą. I na koniec trzecią, a dwie monetki dostanie przeciwnik. Czyli jeszcze 3 dla QR-a. 1, 2, 3. Ale niestety dwie też dla Mediciego. 1 i 2. I ta karta wylatuje. No proszę, dalej nie chcą wchodzić komety żadne nowe. I mamy turę Mediciego. Dobra, zakupmy za raz, 2, 3 tę kartę i zagrajmy ją w Papal Statesach. I nie odpalę one-shota, ale wrzucę tę koncesję tutaj, represjonując tę koncesję, czyli muszę zapłacić jeszcze jedną monetkę do banku. Tyle, tak? Zakupiona karta zagrana. Koniec. Ok, i mamy turę. Po co ja to zrobiłem? Chyba bez sensu. Chyba bez sensu, no ale dobra. Tak, to jest totalnie bez sensu. Dobra, zróbmy to jeszcze raz. Czyli tak było. Ciach, ciach, ciach. Ta karta była tutaj. 3 monetki, nawet 4 monetki. Raz, 2, 3. I jedna z banku jeszcze wrócą. Ta koncesja też wróci tu.
ta koncesja z powrotem wróci na granicę między Aragonią a Papalstate'sami. Dlaczego? Dlatego, że to jest totalnie bez sensu ruch. Dużo lepiej jest po prostu puścić Trade Faira. Też bez sensu. Dobra, jeszcze inaczej zrobimy. Zakupimy tą królówkę za 1 i ją zagramy. I się wżenimy po prostu w króla, którego już mamy. Portugalski chyba może polecieć. Tu jest krucjata w Portugalii. Coś jeszcze było brzydkiego w Portugalii chyba. A już chyba wyleciało. Dobra. Albo sobie jeszcze kupimy tę kartę. I odbijemy to hangary cholerne. Dobra, ale mi to hangary nie jest potrzebne do szczęścia. Kupujemy i wżenimy się w tego króla portugalskiego. Bo możemy. Ojej, jak to zrobić sprytnie. Tak. O. Dobra. Dostaniemy chyba koncesję, jeżeli dobrze pamiętam. Aha, już mamy fulla. Dobra. I tyle. Kupiliśmy kartę i zagraliśmy. Refresh market. Dobra, pytanie, czy ten gość jeszcze coś nam może zrobić? No nie wierzę. Znowu wyszła ikonka z prawem. To jest niesamowite. To jest niesamowite. 5 pieniędzy. No dobra, ale 5 pieniędzy nie uciuła chyba już. Tak, nie uciuła. Ok. Więc pytanie jest inne, czy jest w stanie nam Aragonię jeszcze uwalić? Ewentualnie Portugalię, ale Portugalii chyba nie. Aragonia. Aragonii chyba też nie jest w stanie nam dziabnąć. Dobra, czyli w końcu koniec. Udało się. Zwycięstwo Medici. Kuer już nic nie zrobi. W następnej turze po prostu Medici ogłasza swoje zwycięstwo. Tak, ma przewagę, ma więcej republik i więcej ikonek prawa. 1, 2, 3 do tak naprawdę jednej tej wirtualnej takiej z Epikurejczyka. A chyba, że jeszcze jakiś Vote East jest. Ale to nie, to i tak muszę jeszcze kupić karty, zagrać i odpalić ops. Nie ma możliwości. Dobra. Udało się, także dziękuję ślicznie. Długa rozgrywka, tak jak widzicie. No ciężko jak się gra na dwie ręce, ciężko jest się zaskoczyć samego siebie. Pewnie parę rzeczy gdzieś tam przegapiłem. Na 100% można było w innym kierunku tą grę pociągnąć, nawet na pewnie w 50 różnych kierunkach, no ale to jest piękne, jakby właśnie też Pax Renaissance, także dziękuję pięknie, pozdrawiamy i do usłyszenia.